Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto Rubin. Na biszkopt będziemy potrzebować 4 duże jajka, pół szklanki mąki, 2 łyżki kakao, 4 łyżki cukru i pół łyżeczki proszku do pieczenia oraz szczyptę soli. Białka z cukrem ubijam na puszystą masę. Białka już mam ubite na sztywno, dolewam po żółtku. Jeżeli mamy małe jajka, to zawsze zwiększamy jajko o jedno, ponieważ jest różna wielkość jajek. Ja miałam duże jajka. I teraz dodajemy proszek, dodajemy mąkę i kakao. I ciasto delikatnie mieszamy. Wyłożymy do formę 21 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Biszkopt mam już idealny. I teraz jeszcze zbierzemy brzegi. Przemieszam i przekładam biszkopt do formy. Biszkopt będziemy piekli około 25 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam, pieczemy do suchego patyczka. Każdy ma inny piekarnik i musimy sprawdzić, jeżeli patyczek jest suchy, świadczy o tym, że biszkopt jest wypieczony. I tak przygotowany biszkopt wędruje do piekarnika. Biszkopt już mam upieczony, przekroiłam sobie na pół. A teraz zrobimy krem. Tutaj mam 2 galaretki. Zalałam 3 szklankami wody i pozostawiłam do ostudzenia. Dałam do lodówki i teraz pokroję w dużą kostkę. Później połączę z kremem. A tutaj mam 200 ml śmietanki 30%, 2 łyżki cukru pudru oraz 1 galaretkę wiśniową. Zalałam pół szklanki wody, mieszałam do całkowitego rozpuszczenia i tężejącą połączę ze śmietaną i galaretką. Ciasto naponczuję. Tutaj mam pół szklanki soku wiśniowego, 2 łyżki alkoholu, ponieważ nie będą jadły dzieci. Gdyby jadły dzieci, to by był sok z cytryny i łyżkę cukru. I należy obie połówki biszkoptu nasączyć ponczem, a śmietanę z cukrem ubiję na sztywno i połączę. Tak. I drugą część biszkoptu również nasączę. I tak oto wygląda ciasto Rubin. Ukroimy kawałeczek. Tak wygląda w przekroju ciasto Rubin. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.